Dzień dobry, ciąg dalszy urlopu. Od 2 dni jest w miarę pogoda, to znaczy ciepło, bez deszczu, no i tak w sam raz, żeby porządkować. Więc dzisiaj plan taki, żeby ogarnąć te kubki z gałęziami, czyli rębakowanie. No a że będę miał pomoc, to wykorzystamy tą w miarę fajną pogodę i dzisiaj będzie cały dzień pracy na dworze. Słońce jest, ale bez przesady, nie ma upału. Do ogarnięcia jest kilka kubek takich gałęzi. No i tutaj rębak będzie się pomału docierał. Zacznę pewnie sam, a w międzyczasie pomoc dojedzie. No, pasuje też wysadzać pomidory, więc te pomidorki sobie przyjadą. Ale czy dzisiaj, czy jutro będę je sadził? Pewnie jutro. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, chcemy wykorzystać, że jest w miarę pogoda. I oprócz tych kubek z gałęziami jeszcze ogarnąć całą tą kupę gałęzi, bo tu jest takie mieszane drewno, trochę grubsze, trochę cieńsze, no i gałęzi i takich trochę do połupania pniaczków. No i po to właśnie była też tworzona ta budka ostatnio, żeby to gdzieś poukładać w jakieś rozsądne miejsce, czyli tu, gdzie jest najwięcej słońca. Część oczywiście tej gałęziówki to poleci za ścianę, czyli do środka obory, ale to co grubsze jest pod spodem, właśnie będzie układane tutaj. Rębak to w sumie w ostatnich filmach Wam pokazywałem. Dzisiaj trochę nim porobię, trochę też ponagrywam takiego testu, który może gdzieś tam za pół roku się pojawi. Więc będą takie jakieś przebitki tylko i wyłącznie z tego rębaka. No ale w sumie nie pokazywałem zrobionej jeszcze krajzegi. Ze 2 lata temu ona była kupiona, nie miała blatu, nie miała rączek, nie miała przede wszystkim kółeczek. No tak, piesku, ty się jeszcze dzisiaj nie przywitałeś z widzami, no bo ze mną to już tak. Więc w tej chwili jest ogarnięta. Jak widać, tu jest jakieś tam 10, może kilkanaście centymetrów ponad blatem. No i spokojnie właśnie tą gałęziówkę, którą pokazywałem, będziemy dzisiaj cieli krajzegą. No wiadomo, lepiej we 2, a we 3 to już w ogóle bajka. 2 tnie, 3 albo do koszyka, albo na przyczepkę. No i robota, myślę, że będzie się kleić. Także ja na szybko się przebieram. No i w zasadzie zaczynam działanie w oczekiwaniu na pomoc. Jako że rębak mam ciągle na dotarciu i te kilka ładnych godzin musi pracować z drobnicą, to ja mam sporą kubkę, jak widać, takiej tamtegorocznej brzozy. W zasadzie to gałęzie. Od cieniutkich po takie, ja wiem, 2, maksymalnie gdzieś tam pewnie 3 cm. Nie jest to grube, cienkie patyki się łamią łatwo. Te grubsze takie wielkości palca już nie chcą, no ale na rozgrzewkę to będzie chyba najgrubsze. Zobaczymy, jak rębak sobie będzie z tym radził. Bardzo fajnie sobie rębak z tym radzi, bez żadnych drgań, bez żadnych problemów leci wszystko, jeżeli chodzi o tą brzozę. Od takich dosłownie milimetrowych gałązek, jak widać też porozdrabniane, po nawet takie gdzieś grubsze klocki, no w tej chwili takie jakieś 3 cm plus minus. No i takie kawałeczki bardzo fajne na rozpałkę w piecu, czy po prostu jakiś taki delikatny opał. To teraz takie szybkie wyzwanie czasowe, ile zajdzie mi się z tą kubką. Wysokość mniej więcej do kolana, tego już nie liczę, więc powiedzmy, że jakieś 3-3,5 metra w tą stronę. Lecimy! Z rębki leciały do koszyka, który co chwila trzeba było opróżniać. Ze 2 albo 3 razy przestawiałem też rębak. No i wybierałem takie co grubsze. No i zeszło mi się z tym troszeczkę ponad pół godziny. W 2 osoby na pewno by było szybciej. Finalnie został tylko taki drobiazg, który już szkoda przerzucać na rębak. A ile z tego udało się uzyskać? 7 worków, pełnych worków. No i sporo w big bagu. Myślę, że w tym big bagu jest też ze 3 worki, więc tej kubki było co najmniej 10 worków.
pół godziny, 10 takich worków. No oczywiście różnej grubości, i grubsze, i cieńsze, jak leciało. Można było oczywiście zaczepić i wszystko pchać do Big Baga, ale problem jest taki, że potem trudno go unieść, bo jest wielki. No i drugi problem to jeżeli patyki są gdzieś tam mokre albo świeże, no to w takim wielkim Big Bagu by się potem zaparzyły i tylko zgniły. Pierwszą taką, powiedzmy, najbardziej kruchą kubkę mam już za sobą, bo to była brzoza i grubsza i cieńsza, takie różne. Teraz trzeba to zgrabić. Piesku, zgrabić, nie kopać tutaj dziury i doły kolejne. Co tam jest? Co tam? No dobrze, on niech się tutaj bawi i szuka. Ja zaraz to sobie zgrabię. No i rębak będzie chwilę odpoczywał i ja też będę chwilę odpoczywał. Widzieliście to? Złapał mysz. Złapał i udusił mysz. No niezły ten piesek. W sumie kota w takim razie nie potrzebuje, skoro on stąd wygrzebał mysz i zadusił. No piesku, z ciebie taki myśliwy. Mariaczku, myśliwy jesteś, tak? No dobra, mysz ja nie lubię, on jak widocznie też, więc dobrze robi. Co mówiłem? Aha, to będzie teraz odpoczywało, a potem przyjedzie pomoc, no i z tymi większymi kubkami i trochę grubszym materiałem będziemy sobie już radzić. Te worki, które mam, te Big Bagi, to są w zasadzie na nawóz, więc stąd nie mają one otwartej góry. No ja ich mam kilka, nie kupowałem oczywiście, tylko gdzieś tam skądś zdobyczne, jak to się mówi. No ale raz, że za ciężko jest z nich cały taki Big Bag napchać tych wiórek, tych zdrębków, a dwa, że potem przez tą wąską gardziel no źle je będzie wyciągać, więc w sumie tak na próbę rozetnę górę, zobaczymy, czy się będzie to strzępiło. Niestety trochę tak, więc trzeba będzie inne worki, na pewno inne kupić. No albo właśnie te małe, co mówiłem, albo jakieś Big Bagi, ale z otwartą górą. No ten już rozciąłem, to rozciąłem. No zaleta takiego otwartej góry jest taka, że nawet jak tu w środku będzie lekko mokre, niebiesku, to jeżeli jest otwarte, to będzie mogło sobie wysychać. A ty co, bawić dalej się chcesz? No nic, nieważne. A, w sumie mam opalarkę. Mogę spróbować opalarką to stopić i wtedy by się nie strzępiło. Kurde, sytuacja opanowana, a w zasadzie to uratowana. Chwila, moment, no i już mam Big Baga z otwartą górą. Pół dnia pękło, no ale na szczęście w miarę ogarnięte. Zostały tylko te pniaczki do połupania, ale na to już nie mam siły. No, pomoc przyjechała dosyć późno, bo gdzieś tam koło 13. Zanim zjedliśmy obiad, zaczęliśmy robić, to była 14. Ale fajny był dzień, bo nie było gorąco, nie było zimno tak w sam raz, więc w sumie uwijaliśmy się raz, dwa i przy rębaku, i przy krajzedze, no i jakoś to szło. Nie nagrywałem oczywiście za dużo, no bo jednak skupienie na robocie i zawsze jak jestem z kimś, to jednak chcę ten czas wykorzystać, a nie latać z kamerą i nagrywać. No i najważniejsze, że też jest ogarnięta ta przestrzeń tu. Przed bramą, przed domem zostały tylko takie kubki, powiedzmy na kompost. Pokażę może już jutro przy lepszym świetle, ile tego wyszło i mniej więcej jak to wygląda. A dzisiaj to trzeba rozpalić jeszcze w piecu, przygrzać sobie sporą ilość ciepłej wody, no i się dobrze po takiej robocie to wymyć. Chmury, chmury, różne chmury, w tym ciemne chmury. Kolejny dzień i jest taka ogromna różnica w temperaturze, że wczoraj było 20 stopni i nawet w południe krótki rękaw. Teraz 12 stopni, 9 rano i wróciła kurtka. My przed śniadaniem mały spacerek, bo w sumie już wczoraj tak nie było za bardzo światła, żeby to ponagrywać. Oczywiście tu muszę wygrabić, to muszę jeszcze połupać. To, co się udało zdziałać, wygląda mniej więcej tak. W sumie grubsze z tyłu, tu jakaś taka gałęziówka w końcu poleciała. No i teraz czemu ta budka powstała właśnie w tym miejscu? Widzicie zdjęcie dlaczego. Było cięcie dosłownie pół metra od niej i od razu układanie. Nie trzeba było tego drewna nigdzie przenosić, po prostu się cięło i od razu układało. Czy ta budka wytrzyma tu 2-3 lata, kto wie, ale myślę, że była dobrym pomysłem. Także cała kupa drewna po prostu leżała tu. Jedna osoba podawała, druga cięła, trzecia układała
i w miarę się to udało. Wczoraj zeszło nam się prawie 6 godzin, nie tylko oczywiście z tym, ale z rębakowaniem i jeszcze tak dalej. Myślę, że sam to bym to robił 2 albo i 3 dni. 6 godzin z przerwami, a ja bym pewnie zasuwał 2 dni non-stop. Zaraz sobie zjem śniadanie, to jeszcze połupię i ułożę. Oczywiście to ma się zapełnić, więc jeszcze będzie gdzieś tam za jakiś czas wycieczka do lasu, ale to już na spokojnie. Najważniejsze, że ta przestrzeń będzie można teraz, tą przestrzeń będzie można teraz uporządkować i w końcu wykosić. Tak, piesku, jak tam? Ty dobrze pospałeś? Wczoraj jak było w zasadzie i rębakowanie i cięcie, to ten tutaj leżał na tym słomie i w zasadzie się lenił, a my zasuwaliśmy. I jesteśmy teraz przed bramą, tutaj już wstępnie przegrabione. Zostały taki miszmasz, żeby tam rębaka nie męczyć, bo to takie trochę z kolkami, trochę takie grubsze. Tu po prostu wleci któregoś dnia ognicho i jakaś kiełba. Kupek było już nie pamiętam ze 4 czy z 5. Jedną zrobiłem o tą pierwszą zrobiłem chyba sam. No i zostało tutaj zgrabionych takich trawy, kolek i drobnych patyczków. To po prostu pójdzie na kompost albo jako ściółka pomiędzy tam truskawki czy pomidory. No i kolejne kubki tak samo, wszystko mniej więcej pograbione. Jeszcze będę musiał to zaraz poprawiać. No i to pewnie gdzieś tam, może nie dzisiaj, ale następnym razem, jak jeszcze trochę to połamię, posiupam po tym, może poskaczę, to jeszcze się to trochę właśnie rozdrobni. No i potem to sobie zniosę na ściółkę. Nie będą tak zarastały chwasty. No i w sumie nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No i pewnie teraz trzeba będzie też pomyśleć nad wykoszeniem tego kawałka, skoro nie ma tu już nic, co przeszkadza. No to fajnie jakby też było to wykoszone, tak jak i cała przestrzeń dookoła. Tutaj podobnie, jakieś takie pograbione kubki. No i jeszcze grubsze, które muszę zaraz wziąć i sobie zabrać i piłą pociąć. No cóż, ile tego wyszło, jeżeli chodzi o zrębkę? No łącznie półobory, można by powiedzieć. Oczywiście część worków z tamtego roku. Ale tak, big bagi. Tego zrobiłem sam. Wczoraj zrobiliśmy 5 tych dużych. No nie robione są do pełna, tak powiedzmy do 2/3, bo potem nie idzie tego podnieść i nie idzie tego przenieść. Zrębka bardzo różnych gabarytów, no bo jak te gałęzie były, to po prostu i cieńsze, i grubsze. Różne. No to wszystko będzie po prostu szło na podpałkę w piecu i myślę, że na rozpalanie to już jest na sezon albo i 2, więc więcej tych gałęziówki nie robię. No oprócz 5 tych big bagów to jeszcze sporo takich mniejszych worków. No i w sumie z tymi mniejszymi workami jest o tyle fajnie, że po prostu taki można wziąć, łatwo przenieść i nie trzeba tego 2 razy przesypywać. Ale jeden taki big bag, nawet nie pełny, tylko 2/3, to jest 8 czy 9 takich worków. No i w sumie nie mieliśmy już takiej ilości, żeby to pakować. I tak starczyło tych big bagów na styk. No dobra, wszystko pootwierane. Tak to musi sobie teraz dosychać, bo wiadomo, że gdzieś tam była wilgoć od ziemi i tak dalej. No cała kupa tego, aż nie myślałem, że będzie tego taki ogrom. To co, piesku, nagadałem się teraz, żeby streścić cały wczorajszy dzień. W kilka minut taki monolog wyszedł. Idziemy zjeść śniadanie, no i działać, bo dzisiaj sadzenie papryki i pomidorów, no i ciąg dalszy remontu. Za chwilę będzie czerwiec, więc pora najwyższa, zdecydowanie najwyższa, wysadzić w końcu pomidory i paprykę do gruntu. Bo jak widać poprzerastało to, szczególnie pomidory, no już ledwo się w tych doniczkach mieściły. Papryka jeszcze w miarę ok, chociaż ona też już zaczyna mieć kwiat. Tu jest papryka słodka, tu jest tam chyba 6 papryk chili, czyli ostrych. Pomidory, bawole serce, koktajlowe i jeszcze jakieś tam paprykowe czy coś w tym stylu, już nie pamiętam. No przerosło to i to bardzo i tak naprawdę trzeba będzie pewnie głęboko sadzić, zdecydowanie głębiej, myślę, że coś takiego nawet, bo tu już widać na łodydze, że chce wypuszczać korzenie. No przetrzymane długo, zdecydowanie za długo w tym roku, no ale i ta pogoda była strasznie niepewna, dalej jest, można by powiedzieć, taka niepewna. To chciałem pokazać, bo zbrakło mi doniczek i z braku laku
wymyśliłem sobie jeszcze sadzenie w takich, jakby to nazwać, woreczkach. Jedna doniczka, 3 sztuki. Zaraz wyjmę i zobaczycie, jak to wygląda. Torebki takie na rozsadę, trochę przypominające torebki na herbatę, ale z innego materiału, takiego bardziej biodegradowalnego. Jak widać, pomidor poprzerastał korzeniami. Sadzonka no duża. I czy ona jakoś mocno odbiega od tych sadzonek w doniczce? No wielkością, wysokością nie. Może troszeczkę jest taka jaśniejsza, no ale to też z powodu braku wody w ostatnim czasie, no bo ze 2 dni już nie były podlewane. No cóż, dużo tego mam. Nie wiem, czy ja to wszystko pomieszczę, no ale próbuję. Na pierwszy rzut poszły pomidory wsadzone, wyhodowane całości przez babcię. One były po 2 sztuki w jednej doniczce, no i w sumie takie też posadziłem. Tu przy kroplomierzu, no i te trochę przerosły, więc dałem je tak poziomo, na płasko wsadzone. Zobaczymy, czy będą rosły. Zaraz oczywiście przyjdzie tu słoma, żeby to troszeczkę ogarnąć. Rozciągnąłem też już dalej linię nawadniającą. No i teraz te swoje pomidory i papryki. Mam nadzieję, że pomieszczę tu. Rozstaw tych otworów kroplujących to jest 33 cm. No i tak przy każdym sadzę pomidora. Gęsto, nie gęsto. No można by robić co pół metra. No ale wtedy mi nie wyjdą te otworki. Jak jest pomidor niższy, sadzę go pionowo. Jak jest wyższy, będzie szedł tak troszeczkę pod kątem. Pomiędzy takimi będzie 1 palik, no i mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. No może 1, może 2, zobaczymy zresztą, jak mocno będą się rozrastały. Widać na tej łodyżce, że naprawdę jest dużo takich korzeni, które lada moment powinny tu powybijać, więc mam nadzieję, że jak dobrze to obsypię ziemią, to się łatwo złapie. No to wszystko mam już wsadzone. Nie wiem, ile tego wyszło, ale na pewno sporo. Tu 3 bawole serca, tu myślę, że kilkanaście albo i ze 20 słodkich papryk. Tu jakiś pomidorek w sumie, który nie wiem skąd jest, chyba ze sklepu, z jakiejś takiej pesteczki wyhodowany. Zobaczymy, co z niego będzie, dlatego tak celowo oddzielony. 3 razy papryka chili, no i znowu ze 20 pomidorków koktajlowych. No w sumie paprykę to sadziłem tak gdzieś centymetr pod powierzchnią na prosto, a pomidory to bardzo różnie. Jak były mniejsze, to pionowo, ale też głębiej, a jak były większe, takie wyrośnięte, to poziomo i leżąc. No i tak sobie teraz myślę, że to sadzenie tak leżąc poziomo ma też dodatkowy plus, że nawet jak teraz będzie wiatr, to ten pomidor sobie da radę, przetrwa, póki się mocno nie złapie. A te, które tak sterczą, no może duży wiatr połamać. Nic, widzę po listkach, że przysychają, więc od razu idę uruchomić nawadnianie. No i wtedy rozpościeram też tą słomę. Słomy dużo, słomy grubo. Nie żałowałem. Nawet sobie jeszcze przywiozłem teraz trochę, żeby to było mocno okryte i żeby się nie martwić za jakiś czas chwastami, to raz. A 2, że jak będzie tak ta linia kroplująca przykryta, to ta cała wilgoć zostanie w ziemi i nie wyparuje. I wiecie co? Tym sadzeniem pomidorów, tak jak ostatnio wsadziłem 1 i odczarowałem pogodę, tak i teraz. No nie wiem, ile minęło, mniej niż 2 godzinki. Chociaż się nie śpieszyłem i powolutko wszystko sobie dłubałem, ale zobaczcie, jakie niebo. No i w końcu słońce. Gdyby nie ten wiatr, to by można było powiedzieć, że jest gorąco. Co najważniejsze, to ogarnąłem, chociaż nie wszystkie pomidory i nie wszystkie papryki tu pomieściłem, bo jeszcze mi troszkę tam zostało. Taki pakiet pomidorów koktajlowych, 2 jakieś inne, nie pamiętam jakie w sumie. No i 2 papryki, 1 słodka, druga chili. Zostawiłem też sąsiadom. W sumie niech skorzystają, ja mam tego do groma. A może akurat coś nowego będzie też dla nich, co im się spodoba. No i kilka gorszych takich sadzonek wsadziłem jeszcze tam. Tutaj wśród tej słomy takie nie wiadomo jakie mi zostały, nie wiem czy podwiędnięte, czy po prostu chore, widać zresztą po listkach, więc wolałem je odłączyć od tamtej reszty. No i w sumie tu ziemia przekopana, zawsze jest ta ziemia troszeczkę lepsza tu, więc aż tyle nawadniania nie trzeba. No pytanie tylko, czy jeżeli tu wsadziłem dynie, to czy one się jakoś nie będą konfliktować. Nie wiem, ale i tak szkoda było po prostu wyrzucić te sadzonki.
to teraz pasuje połupać te pniaczki, które zostały na drobne i ułożyć. Będą sobie ładnie wysychały na takim słoneczku. No i potem zgrabić tą ściółkę, która tu została, w zasadzie te takie wiórki, trociny, i też to gdzieś na ogródek rzucić. Zawsze to będzie izolacja od chwastów, a jak przegnije, to kompost. No dobra, siekiera i dziabie. Ogarnięte, nie powiem, chwila się zeszło. No i dobra, siłownia też za mną. Tamten cwaniaczek w cieniu leżał, o tam, a ja tu na słońcu się mordowałem. No i w końcu jest taka fajna pogoda, jak to powinna być w maju. Bezchmurnie, słonecznie, aż przyjemnie na dworze. No i co, połupane, ciężko się łupały niektóre kawałki, no bo raz, że suche, dwa, że często były takie z... no jak to się nazywa, takie rozgałęzienia, no i dosyć żywiczne też takie kawałki, no gdzie widać, gdzie ta żywica przebija, więc trochę trzeba było się tą siekierą namachać. A w ogóle to przy tym machaniu to i trzonek poleciał, rozkleił się, kilka lat ta siekiera ma, ale w sumie do tej pory było ok. To chyba świadczy o tym, jak było to twarde. Budka, no jestem zadowolony, wiem, że taka prowizorka i tak dalej, wielokrotnie już ją pokazywałem, ale też fajnie, że zrobiłem jednak 1,5 płyty, nie jedną, bo tak to by mi się zmieściły dosłownie 2 warstwy drewna. A tak to jest 3 i jeszcze duży zapas. No i zapas jest też na kolejne opałówki. Tu są już zrobione podkłady, no bo to nie leży na ziemi oczywiście, tylko w powietrzu. Na tym zostawione jest kilka słupków, które gdzieś tam pewnie włożę na chwilę do ogniska, żeby lekko je zwęglić i potem te słupki wykorzystam w ogródku na ogrodzenie, które trzeba poprawić. No muszę pomyśleć też, czy do ogródka, czy jednak gdzieś indziej, czy gdzieś na kompost, bo tu jest sporo trawy, to wynieść. No i pewnie trzeba będzie teraz chwilę odpocząć i coś zjeść. Aha, to nie jest całe drewno, które to było, bo ta kubka, było tego sporo, tu jest część, a część jest przecież już w oborze. Czyli taka powiedzmy najdrobniejsza gałęziówka albo gdzieś takie krótsze odpadki poszły tu. To jest kubka z tamtego roku. No i w sumie to, co ubyło z tej kubki z tamtego roku, to już na pewno jest uzupełnione, więc można powiedzieć, że zapas drewna takiego drobnego w tym roku już jest i to konkretny. No dobra, lecę coś zjeść, no i odsapnąć troszeczkę. W końcu taki fajny majowy dzień i powiem, że po obiedzie w sumie z godzinę nic teraz nie robiłem. Takie lenistwo mnie złapało. No i w sumie nie tylko mnie, bo i ona by leżał i nic nie robił. No ale koniec tej laby, trzeba iść teraz do płytek, no i przynajmniej jedną warstwę dzisiaj tam ułożyć. To jest taki plan minimum, jak będzie więcej, to zobaczymy, ale też na fajerwerki się nie nastawiam, bo dzisiaj na pewno troszeczkę czeka mnie tutaj wycinek, na te rury przede wszystkim. Mam już otwornicę do gresu, no i zobaczymy, która rozmiarówka będzie dla mnie najlepsza. I zobaczymy też, jak będzie się tym wycinało. Niektóre na pewno były używane, a niektóre nie. Więc zakładam, że któraś rozmiarówka z tych, pewnie ta, będzie dla mnie odpowiednia. Jednak nie do końca, bo to jest ciut za małe, a następne już jest trochę za duże. Więc jak zwykle komplikacje, no ale życie. Ja to czasami nie myślę, przecież to nie musi mi wejść do środka, tylko obrys ma się zgadzać, więc jeżeli nawet nie wchodzi do środka tej otwornicy, to przecież otwornica wytnie to właśnie te 2 mm szerzej, więc będzie idealnie, pod warunkiem, że sobie idealnie to powymierzam, odległości od góry i od boków. No właśnie coś takiego, czyli wychodzi na to, że to mam 2 mm niżej zamontowane, tą prawą stronę. Ciekawe, bo wydawało mi się, że robiłem to z poziomicą, a teraz jak mierzę, to wychodzi, że to jest niżej. Albo gdzieś płytki mi się przesunęły o 1-2 mm. O, to jest bardziej prawdopodobne. No nic, jakby nie było.
Zmierzę jeszcze raz odległości, żeby tutaj błędu nie popełnić i spróbuję to wiercić, ale chyba na mokro. Spróbuję zacząć wkrętarką na wolnych obrotach, tak żeby chociaż zacząć, a potem ewentualnie wiertarą. Środek wyznaczony. No dobra, aż sam jestem ciekaw. Piesku, no tutaj to mi nie pomożesz, wręcz przeciwnie. Nie, jednak trzeba jakimś malutkim wiertłem na środku zacząć. No nie, wiertło do betonu nawet nie ruszy. Wykręciłem więc wiertło z otwornicy i idę na żywioł. Małe obroty, jednak nie, wiertara idzie. Nie było jednak wyjścia i trochę podejrzałem na necie, jak to łatwo zrobić, znaczy łatwiej. No i padło na szablon z karton gipsu, więc odrysowałem sobie to, co miałem na płytce na gips. Przyłożyłem do tej płytki. No najpierw otwory zrobiłem oczywiście, no i potem po przyłożeniu próbuję wiercić, ale mimo że leję wodą, temperatura cieplutko, no i idzie strasznie powoli. Jak widać zaczęte, no i gdzieś tam mniej więcej w tym moim kółku jest, ale mniej więcej, bo tu trochę bardziej zeszło, tu trochę mniej. No teraz spróbuję już jechać bez szablonu. Zobaczymy. No powiem szczerze, że nie jest to łatwe wiercenie. Nawet bardzo trudne. I z szablonem, i bez szablonu. No szablon mi się po pewnym czasie już obrobił. No i tak naprawdę zaczyna ta otwornica lekko latać, więc jednak dalej będę kontynuował bez szablonu. No kurczę, próbuję i pod kątem, i po całości dokładać. I tak ciężko, i tak ciężko. I na wolnych obrotach, i na szybkich. To jest dosłownie, nie wiem, 3 mm może liźnięte, to nawet nie. Więc chwilę to potrwa. Łomatko, nie wiem ile czasu to wierciłem, ale myślę, że ten jeden otwór to może z 10 minut w sumie. Jakby tak wszystkie podejścia do niego zsumować. No na szczęście jest i to jest w miarę. To, że lata koronka dookoła, no to też może dobrze, bo ten otwór jest zdecydowanie szerszy o te 2-3 mm, a tyle będzie mi łatwiej to zamontować. To męczę się teraz z drugim. Na jeden taki otwór 4 litry wody mi poszło. Nie wiem, czy ja coś źle robiłem, czy ten gres taki twardy, czy ta otwornica taka kiepska, ale z tą jedną płytką szarpałem się, no dobre myślę 40 minut albo i dłużej. Otwory na pewno nie będą za małe, byle tylko pasowały, jeżeli chodzi o rozstaw i wymiary, bo drugi raz to wycinać, to będzie masakra jakaś. Jest w miarę, otwory pasują, nie powinny być za szerokie, kurczę, bałem się, że będą za wąskie. Teraz no raczej się nie boję, że są za szerokie, bo przecież tutaj będą te, rozeta to się nazywa? Nie wiem zresztą. To co jest wokół każdej baterii nawadnowej czy prysznica, więc spokojnie powinno to zasłonić. No dobra, tu mam docięte, tu mnie jeszcze czeka docinka i znowu męczarnia, ale chyba najpierw rozrobię sobie klej, złapię tą płytkę, no i pewnie tu te dwie i dopiero będę się męczył z tym. No i tak jeszcze w domu myślałem odnośnie ilości tych ciemnych płytek i jasnych. No to na pewno mi ich zbraknie, bo przecież nie wziąłem pod uwagę tego frontu, który tu będzie. Przywadnik, który też trzeba będzie przecież płytkami obłożyć. No i w sumie mogłem zrobić tak, że ta ścianka, która jest tu całkowicie niewidoczna, ona mogła być z tych jaśniejszych płytek, a wtedy te wszystkie inne byłyby z ciemnych. No ale nie pomyślał człowiek i tak to teraz jest. Dobra, koniec gadania, przyspieszam z robotą, bo i tak myślę, że sporo teraz i ogadałem się i nagrałem. Wygląda, że na dzisiaj fajrant, jeżeli chodzi o płytki. Jeden rządek dookoła ułożony, skończyła mi się zaprawa. Nie będę też czekał, aż to wyschnie i zwiążę, no bo już prawie 19, więc to nie ma kompletnie sensu. Strasznie długo mi się zeszło z tymi otworami, no ale jestem z nich w miarę zadowolony. Bałem się, że będą za małe, a są dookoła. No tu były też kolejne docinki, tu już poszło może mniej idealnie,
ale jakoś tam jest i ta w sumie też. Została największa docinka tu. No i tu zobaczę, czy będę to robił szlifierką, bo w sumie o to gniazdko zrobiłem szlifierką i było zdecydowanie szybciej. Tu i tak będzie szafka, więc tu nie musi być pięknie i idealnie. Zresztą ja robię tak jak umiem i czasami faktycznie coś mnie w oczy kole, ale to pewnie tylko mnie, bo że jeżeli ktoś by się oczywiście z bliska przyglądał, to by te niedoskonałości na pewno zobaczył, ale na pierwszy rzut oka nie ma co. Dobra, idę to pozmywać, poumywać znaczy, no i pewnie pokręcę się jeszcze podwoże. Ja już nie robiłem niczego sensownego, co warto byłoby nagrywać, stąd timelapse. Nie było w sumie żadnego w tym odcinku, więc tak na zakończenie. W zasadzie to co, posprzątałem wszystkie narzędzia, przygotowałem się do odjazdu. No wiadomo, z ogródka troszeczkę zieleninę, jakaś sałata, jakiś koperek. No i tak ta godzinka wieczorem zleciała. Aha, no i w zasadzie truskawki zrobiło się ciepło i one już kolorku nabrały. Także bardzo się cieszę. A teraz ostatnie podrygi tak naprawdę światła. Oto 20:40 widzę, więc niedługo będzie też wieczór. Ja pomału się zbieram. Piesku, a ty co? Idziesz czy zostajesz dzisiaj? Jak tam z tobą? No nic, jakby nie było, dziękujemy za obejrzenie odcinka i widzimy się następnym razem.